Oh yeah. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Patrzcie to. Patrzcie to. Obczaj to. Orange Country Choppers. O kurde, ale zbiornik paliwa zrobili. O właśnie, zapalniczką. Myślisz, że aż tak nagrzejesz? Ja stąd wchodzę. Ja się mogę z prądem bawić, ale z gazem nie będę. Działa to? Działa. No to dzień. Piotrek, co powiesz o BHP? Lubię, popieram. Praktykuje? Praktykuje. Nie, ja jestem raczej takim fanem biernym. To za jak jest głodny. Jemy zupę, będzie zupa. Patrz to. A co się stało z nowym reduktorem? Miał taką niepotrzebną część na końcówce, Artur, pokaż to. Takie coś było i tu się tak obracało niepotrzebnie. I gaz uciekał. Wiecie, jak pierwszy wieczór na kempingu. Jest okej. Jest okej. Jaki można mieć budzik w środku lasu w Ameryce? A takie widoki. We'll walk 500 miles in. Udało nam się szczęśliwie dotrzeć do Niagary. Po przygodach z hamulcami wszystko jak na razie działa sprawnie. Hamulce hamują tak jak powinny. A teraz idziemy sobie obejrzeć wodospady. Na razie strona amerykańska, za chwilę będziemy przejeżdżać mostem na stronę kanadyjską. I z tamtej strony również będziemy oglądać te wodospady. A później kierujemy się przez Detroit do Chicago. Dzisiaj mniej więcej w połowie tej drogi będziemy mieli nocleg. Wczoraj się udał bardzo fajny nocleg nad jeziorkiem z bardzo miłym panem, który grał również na dudach. Więc co? Chodźmy zobaczyć wodospady. Dobrze, bo nagrywam. Jest sobota, rano, drugi dzień w trasie, 7 dzień ogólnie. Dzisiaj spaliśmy sobie w takim miejscu. Śmierdzi tu spalinami, tylko że już się przyzwyczailiśmy i nie czujemy. Tam jest jakaś, nie wiem, rafineria, coś takiego. Tam Ania już wstała, Ania macha do kamery teraz. Ktoś widział moje gacie? Te co śmierdzą, czy te świeże? Zaśmierdzą. Nie, ale łatwiej poczuć niż zobaczyć. A tak się żywimy w Kanadzie.
Proszę bardzo, manufaktura, tutaj jest sosik, cebulka. Żałujcie, że nie czujecie jak pachnie. O, jak pachnie! A jak przepyszna. I na to serek. Samo zdrowie. Dotarliśmy do Chicago. Jesteśmy na samym środku parku i mamy wielką fasolę. Wieje. Wyciągnij. You know what? I teraz to jest, no co, miałby... Ja myślę, że będziesz potrzebował chyba noża. Nie, no i mi się wyjało, bo już nawet jeść chcę. Patrz na moją minę. Zoom. A to nie, tak Jak się czujesz? Ja się stąd nie ruszam. Ja jestem tak pełny po prostu, że szczęście mam takie, że zapowiedziałem pasek przed rozpoczęciem jedzenia, bo bym nie krzyczał. Nie ruszę. Tutaj są jakieś takie domki, znaczy cabins, takie schroniska. Tutaj jest tylko jeden mały punkt, że jest kilka małych gejzerów. Czyli tak, wjeżdżamy, Jedziecie do góry, nabijamy na dół. i zjeżdżacie. Tutaj jest taki tak zwany Grand Canyon of Yellowstone. Tam są takie fajne wodospady, także tutaj jest co robić. Nie wiem, czy to jest dokładnie przy tej... A jak wygląda Czekaj, bo zoomujesz stronę. ciężko? Tak. Tutaj jest wszystko tak zapakowane, że nawet się nie nastawiajcie, bo to jest, wiesz, to jest Yellowstone. Tam na dziko nie bardzo. Ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć, bo tam jest wszystko zapchane. W parkach narodowych na dziko nie możecie się zatrzymywać. Co może być, jakbyśmy się zatrzymali na złapem? Park ranger was przegoni. Znaczy przegoni, no. Nieraz mi się tak zdarzyło, że przyszedł i powiedział, tutaj nie możecie spać, jak przyjdzie poranna zmiana, to was przegoni. A kto będzie na porannej zmianie? Ja. Wyjąłeś to jak... A co, nie ma tam już tego? No. Pączki. Jesteśmy w miejscowości Blue Earth. Tutaj dzisiaj spaliśmy. Tam był jeszcze jeden namiot, ale po prostu ekipa jest tak zorganizowana, że zanim zdążyłem wyjść z busa, już wszystko było poskładane. Ogólnie auto bez zarzutu, droga nudna. Od 200 mil jedziemy prosto. Przed nami jeszcze 600 mil prosto. To jest plan na dzisiaj, te 600 mil. Dojedziemy już w okolice gór Rushmore. Góry Rushmore. I gdzieś, myślę, 30-40 mil przed nią będziemy szukać noclegu. Jutro góra Rushmore, Wild Horse Monument też. A potem jedziemy na północ w stronę góry Devil's Tower chyba się nazywa. Tak myślę. To jest chyba najdziwniejsze miejsce w Ameryce. Na razie na naszej liście. Pałac pierwszy kukurydzy. Pierwszy dziwny kukurydzy, to jest mamy przy drodze. Idziemy? Wyszliśmy z pałacu i oprócz tego traktora to nie ma tam w zasadzie co oglądać. Fajnie to zrobione jest. Co roku jest wymieniana elewacja, która kosztuje $130,000, więc tylko rok się utrzymuje to, co widać. W środku są zdjęcia. Na stronie internetowej też można zobaczyć, jak wyglądają z roku na rok elewacje. Od 1905 roku to istnieje. No i jak przyjeżdżacie obok, to można wstąpić. Jak nie, to specjalnie nie ma co szukać. Jesteśmy przy górze Rushmore. Znaczy wychodzimy teraz na punkt widokowy dokładnie. I na nasze szczęście mgła opada, ale ogólnie, tak jak widać z tyłu, tam są wszędzie skały, których nie widać.
i tam w zasadzie też są te właśnie wyryte te głowy. Mamy do przejścia około pół mili, zostawiliśmy samochód na darmowym parkingu trochę niżej i idziemy. Dotarliśmy, cała nasza szóstka, pod górę. Muszę powiedzieć, że widok jest po prostu niesamowity. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Bo ja po prostu nie wierzę swoim oczom. Ile tu jest mgły! Mamy dzień wolnego. Jest wczoraj była mała imprezka. Czyli tak, ale chcę. A dzisiaj gotujemy pyszny, znaczy Maniek gotuje pyszny obiad meksykański. Wszyscy gotują, wszyscy. Tu jest mięsko z cebulką, z kukurydzą, z fasolką. Czyli con carne to się nazywa. Tak jest. I do tego będzie ryż. I oczywiście piwko. Placki ziemniaczane. Z magiem robiliśmy. Idę wam pokazać, jak mam okolice. Podjęłem się wyzwania wyjść na górę. Nasze obozowisko jest tam, na dole. To jest w cholerę stromo. Jedźcie do Stanów, będzie ciepło. Dojechaliśmy do parku Yellowstone, a to jest rzeka Yellowstone. Z górami w tle, piękne widoki, świeże powietrze, około 8 stopni. W środku jaskini jest gejzer, który się nazywa Usta Smoka. Dźwięki są powodowane przez bulgoczące źródła w środku, które wybijają. Przejeżdżaliśmy przez lekką rzeczkę i na początku był lekki stres, czy przez nie przejedziemy, ale dowiedzieliśmy się, że przejedziemy i tak naprawdę to lekko zamoczyliśmy tylko zderzak, więc w ogóle bez stresu. Jesteśmy w Yellowstone, szykujemy się do śniadania, niedźwiedzie nie przyszły, paliliśmy całą noc ognisko. Tutaj mieliśmy w takiej pięknej skrzyni schowane jedzenie, przynajmniej część. Tam są pieski preriowe. Dzisiaj dalej zwiedzamy Yellowstone i tym razem jesteśmy przy głównym gejzerze, który będzie wybuchał już za niedługo. Tam już para z niego idzie, nabiera się ciśnienie i podobno około 5 minut trwa sam wybuch wody. Także zapraszam was do widowiska. Mały update sytuacyjny, bo mam chwilę w oczekiwaniu. Zepsuły nam się hamulce w busie. Przestały po prostu działać. Najprawdopodobniej jest to pompa paliwa. Przepraszam bardzo, pompa hamulca, płynu hamulcowego. Próbowaliśmy odpowietrzać, próbowaliśmy różne inne rzeczy i mając manuala i te kilka osób, które się zatrzymywały, mechanicy plus minus, próbujący nam pomóc, doszliśmy do wniosku, że to musi być to. Na szczęście mamy assistance, więc czekamy teraz na lawetę, która ma być tutaj już lada chwila. Niestety laweta bierze tylko 2 osoby,
a nie 6. Dlatego Piotrek razem ze mną, my jedziemy z lawetą, a reszta ekipy poszła łapać stopa, z tego co wiem to już go złapali. Jedziemy do Jackson, które jest oddalone o 70 km czy mil od punktu, w którym jesteśmy, a jesteśmy między Yellowstone a Teton Park, dokładnie na południu Yellowstone, w Hedgewaters Lodge, coś tam. Mamy nadzieję, że uda się naprawić busa w miarę szybkim czasie. Na pewno dzisiaj mechanik tego nie zrobi, bo no już jest godzina 18:30 w tym momencie. Więc będziemy szukać jakiegoś noclegu tam na miejscu. No i cóż, będziemy ratować busa. Zrobimy mu resuscytację, żeby mógł jechać dalej i żeby mógł się zatrzymać. Trzymajcie kciuki. Hej, mam nadzieję, że podobał Ci ten odcinek. A jeżeli tak, to zostaw łapkę do góry, abym o tym wiedział. Napisz w komentarzu, co Ci się podobało, ewentualnie jakie masz pytania. A jeżeli tego jeszcze nie robisz, nade mną jest guzik, żeby zasubskrybować kanał. Dzisiaj mamy pyszną zupę. Szef kuchni poleca wodę z parówek. Najlepsze do zalewania herbaty. Tak jest. No.